Niemal 500 lat temu Ferdynand Magellan dotarł do Filipin, które były dla niego końcem podróży, ale jego śmiała wyprawa była sukcesem i początkiem rewolucji światopoglądowej. W tym odcinku przejdziemy się szlakiem Magellana, który odkrył dla Hiszpanii nowe lądy, a dla miejscowych stał się zwiastunem końca pewnej epoki. Wielki odkrywca i podróżnik. Ferdynand Magellan był Portugalczykiem i podobnie jak Krzysztof Kolumb dopiero w służbie hiszpańskiej zrealizował marzenie o wielkiej morskiej wyprawie. Europę opuścił 10 sierpnia 1519 roku z 5 statkami. Wrócił tylko jeden. Wyspa Mactan jest dziś znanym kierunkiem turystycznym z wieloma luksusowymi ośrodkami i apartamentowcami. To właśnie na niej po wielu tygodniach misji chrystianizacyjnej 27 kwietnia 1521 roku wylądował Magellan ze swoją ekspedycją karną. Po dłuższym spacerze docieramy do niewielkiego placu z obeliskiem zdradzającym upływ czasu. Na tym terenie znajduje się jeszcze mała świątynia oraz całkiem nowy, odlany z brązu pomnik wodza Lapu-Lapu, zabójcy Magellana. Miejsce to, określane mianem Markera Magellana, jest pomnikiem pamięci ustanowionym przez Hiszpanów w 1866 roku. O wydarzeniach z 27 kwietnia 1521 roku wiemy z zapisków Antonio Pigafetta. 49 hiszpańskich żołnierzy zeszło na ląd, ale naprzeciw nim wyszło 1500 tubylców uzbrojonych w dzidy i długie noże. Bitwa trwała około pół godziny i przewaga militarna Hiszpanów na nic się nie zdała. Kiedy tubylcy zidentyfikowali Magellana, rzucili się na niego i zaczęli atakować. Współcześnie Lapu-Lapu jest ikoną popkultury. W sercach Filipińczyków zajmuje on szczególne miejsce. Nazywany jest pierwszym w historii powstańcem, który odważył się walczyć z kolonialnymi najeźdźcami. Aby dowiedzieć się więcej o krótkiej misji Magellana na Filipinach, przenosimy się na wyspę Cebu, do miasta o tej samej nazwie. Podróżnik spędził tam najwięcej czasu. Współcześnie Cebu jest celem pielgrzymów, którzy tłumnie przybywają do małej rotundy. Umieszczony w niej drewniany krzyż został symbolicznie zasadzony w ziemi jako znak oddania tych wysp pod Bożą opiekę i hiszpańskie panowanie. Dziś nosi on nazwę Krzyża Magellana. Rotunda powstała wieki później, aby zabezpieczyć krzyż przed wiernymi próbującymi wycinać z niego relikwie. Sam krzyż prawdopodobnie jest wierną kopią oryginału. Na suficie rotundy namalowano freski przedstawiające historyczny moment zasadzenia krzyża. Nieopodal tego miejsca warto odwiedzić bazylikę słynącą z figurki Dziesiątka Jezus. Historia tego miejsca sięga drugiej połowy XVI wieku, ale obecna świątynia powstała dopiero w XVIII wieku. Udając się na północ, odwiedzimy katedrę metropolitalną prowincji Cebu pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Budowę tej świątyni rozpoczęto pod koniec XVI wieku, a w 1934 roku wyniesiono do rangi katedry. Warto odwiedzić znajdujący się naprzeciwko katedry pomnik jednego z władców Cebu, który został ochrzczony pod imieniem Don Carlosa w czasach, gdy przebywał tu Magellan. W drodze do portu będziemy mogli odpocząć na rozległym Placu Niepodległości. Zobaczymy tu kilka pomników Miguela Lopeza de Legazpi, założyciela pierwszej kolonii w Cebu, a także budowniczego Intramuros w Manili. Ponadto są tu również pomniki weteranów I i II wojny światowej.
Placu strzeże Fort San Pedro, do którego można wejść za opłatą. Jest to typowy dla hiszpańskiej sztuki militarnej fort zbudowany na trójkącie. W środku znajduje się plac z ogrodem, a także kilka atrakcji, punkt widokowy, mała ekspozycja muzealna oraz galeria obrazów przedstawiających ważne postacie i wydarzenia z historii Filipin. Podróż szlakiem Magellana była dla nas niesamowitym doświadczeniem. Odwiedziliśmy te same miejsca, które 500 lat temu odwiedził hiszpański odkrywca. To zabytki o wielkiej wadze historycznej i choć są atrakcją turystyczną, to nie zapominajmy, że są ucieleśnieniem tragicznego losu filipińskiego ludu, który przez ponad 300 lat znajdował się pod butem hiszpańskiego imperium kolonialnego. W następnym odcinku zabierzemy Was do celu naszej podróży – małej wyspy w środku archipelagu Filipin. Panglao to wyspa o powierzchni zaledwie 80 km², ale do zaoferowania ma o wiele więcej, niż by się wydawało na pierwszy rzut oka. Niezliczone plaże, z których odwiedziliśmy wszystkie, mają do zaoferowania zróżnicowaną faunę i florę. A jakby tego było mało, popłynęliśmy również na kilka mniejszych wysepek. To wszystko zobaczycie w następnym odcinku. Zapraszamy! Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia!